Przez tysiące lat karawany przemierzały Bliski Wschód, przewożąc luksusowe towary. To tu rodziły się wielkie monoteistyczne religie. Powstawały i upadały wielkie cywilizacje. Jedna z nich stworzyła tu centrum swojego imperium, a ich stolicę Petrę uznano za jeden z 7 cudów świata. Teraz przyszedł czas na moją drogę. Wyrusz ze mną na szlak jordański. Witam Cię pięknie w kolejnej wędrówce dla mnie bardzo ważnej i długo wyczekiwanej. Jestem tutaj po to, by spełnić swoje kolejne marzenie. No i zaczynam w miejscowości Qeis w Jordanii, a w zasadzie w starożytnym mieście Gadara, gdzie w pozostałościach tego miasta teraz się znajduję. No a za mną widoczne w oddali jezioro Galilejskie po stronie Izraela, natomiast kawałeczek obok wzgórza Golan w Syrii. No a ja tutaj z północnego krańca Jordanii wyruszę na południe tego kraju, przewędruję, przemierzę Jordanię z północy na południe w całości. Przede mną 650 km szlakowo plus dodatkowe kilometry, które postanowiłem sobie dołożyć, żeby no, nie umknęły mi jeszcze inne miejsca, które chcę odwiedzić. Także ruszam. Dzisiaj jest ten dzień, także jeszcze spróbuję odnaleźć miejsce czy początek tego szlaku, tak żeby oficjalnie go rozpocząć. No i ruszam za horyzont. Jestem przy tablicy, która pokazuje początek szlaku jordańskiego, więc tutaj oficjalnie rozpocznę wędrówkę, oczywiście standardowym przybiciem. No i ruszam, rozpoczynam moją wielką przygodę. Przede mną kilkadziesiąt dni wędrówki. Tutaj jeszcze jest jeden ze znaków, pierwszy znak, których wiele nie będzie. Ja ruszam przed siebie, a Ciebie zostawiam z tajemnicami i z historią tego miejsca. No a my widzimy się już za kilka chwil na szlaku.
pierwsze kilka kilometrów za mną. No i wrażenia są takie, że widokowo i tak energetycznie jest po prostu cudownie, ale też jest taka refleksja, że łatwo nie będzie, bo upał po prostu morduje. Dobrze, że jest chwilami taki lekki wiaterek, więc on trochę orzeźwia, ale kiedy chowam się czasem za jakieś wzniesienie, to po prostu robi się czasami aż słabo. Wypiłem już połowę zapasu wody, jaki wziąłem, więc po drodze będę musiał uzupełniać. No ale myślę, że to jest też kwestia aklimatyzacji. Trzeba się do tych temperatur przyzwyczaić i myślę, że będzie dobrze. No ale to, co mnie tutaj otacza, po prostu rekompensuje mi te trudy. No, trudno to nazwać nawet w taki sposób, ale cieszę się, że tu jestem. No nareszcie jest trochę cienia, słońce jest niżej, więc tutaj te góry zrobiły mi troszeczkę przyjemności. Teraz zaczęło wiać, jak widać, no a wędruje się szczerze, to trudno. Upał był dzisiaj niemożliwy, tak około 34 stopni w cieniu, na słońcu po prostu prawie mnie przewracało, a w cieniu wcale nie czuć tego upału, ale na odkrytych terenach no niestety słabne. No ale pomimo tego upału wędruje się całkiem przyjemnie, bo po drodze są atrakcje w postaci spotkań z pasterzami. Byłem zaproszony już na takie spotkanie, żeby pogadać. Ja powiedziałem swoje, pasterz powiedział swoje. Nie wiem, co mówił, no ale było bardzo sympatycznie. Była też możliwość zrobienia zakupów po drodze, więc uzupełniłem wodę. No a szlak, pomimo że znakowany, no to oznakowanie niekiedy jest takie niekonkretne, więc trzeba niekiedy, szczególnie kiedy nie ma ścieżki, trzeba się naprawdę przebijać, czy iść po takich kamieniach, w zasadzie nie wiadomo po czym się idzie, no to wtedy trzeba cały czas nos mieć w GPS-ie, Także tak wygląda ten pierwszy dzień wędrówki. Troszeczkę jest zmagań, ale też jest dużo zachwytów, więc myślę, że się rozchodzę, wejdę w ten szlak i będzie dobrze. A teraz idę jeszcze kawałek i będę się rozglądał za miejscem noclegowym.
O, czuję się sponiewierany. Ostatnie kilometry to był po prostu niezły dramat. Przedzieranie się przez krzaczory, szlak biegł po prostu przez pola, jakieś wyschnięte rzeki. Później napadły mnie psy pasterskie. Odgonił je dopiero jakiś mieszkaniec, przyszedł mi z pomocą. Później napadły mnie chłopaki, którzy grali w piłkę. No i zrobiło się późno, a jestem naprawdę wykończony. No i za momencik muszę się gdzieś rozłożyć. Za mną właśnie kolejna grupa chłopaków, już tutaj jakieś kamienie w moją stronę poleciały. Więc no tak się kończy dzisiejszy dzień, ale i tak jestem pozytywnie nastawiony, chociaż dzisiejszy dystans i długość, w sensie czas, który mi zajął, żeby przejść około 27 czy 8 km, no nie nastraja pozytywnie. Jutro będzie lepiej. Gdybym się dzisiaj nie odezwał, to widzimy się jutro. Dzięki za wspólny dzień. Hej! Witam pięknie w kolejnym dniu wędrówki. Wczoraj tak troszeczkę w sposób taki urwany zakończyłem film, ale naprawdę nie miałem już siły. Tam jeszcze tytułem uzupełnienia to ten kamień, który poleciał, to nie we mnie, tylko obok po prostu pasterz rzucał kamieniami w psa, żeby go odgonić ode mnie i stąd tak, żeby to nie wyglądało, że tutaj jest jakoś niebezpiecznie. No a ja trafiłem finalnie do ekoparku, gdzie rozbiłem namiot. Co ciekawe, nie miałem zamiaru tam w ogóle nocować, ale jakby wieść o tym, że idę, wyprzedza mnie i dosłownie kilometr przed tym parkiem mężczyzna, który siedział przy domu, podszedł do mnie, wręczył mi telefon. Okazało się, że ludzie w ekoparku już wiedzieli, że idę i zaprosili mnie, więc skorzystałem i nie żałuję. Był ciepły prysznic, w zasadzie to zimny, bo kąpałem się dosłownie w zimnej wodzie, żeby się jakoś schłodzić. No a dzisiaj wyruszyłem później, bo skorzystałem z błogosławieństwa śniadania, więc wyruszam, no jest prawie 10 i to jest poważny błąd, uważam, bo powinienem wyruszać już gdzieś tak około 6, kiedy jeszcze temperatura jest w miarę normalna i można iść. Teraz jest już 30 stopni. Tam w cieniu, gdzie były drzewa, jedyne jakie do tej pory widziałem w Jordanii, w sensie takiej zbiorowiska lasu, było chłodno i te 30 stopni kompletnie było nieodczuwalne. A dzisiaj ma być 37 stopni w okolicach 14, więc nie wiem, jak ja to przeżyję. Wczoraj jeszcze zastanawiałem się, skąd taki spadek energii, spadek mocy we mnie. Mam podejrzenie, że to niewyleczone przeziębienie, bo przed wyjazdem czułem się tak, miałem takie objawy grypowe.
I być może to jeszcze gdzieś tam mnie męczy, bo mam zawalone zatoki. No ale dobra, to nakręciłem się dzisiaj, gadam jak Katarynka, trzeba się wyciszyć, no i zmierzyć się z dzisiejszym odcinkiem. Więc ruszam dalej. Ja Ciebie proszę, trzymaj za mnie kciuki, żeby było dobrze. What's your name? What's your name, Loy? Loy. Loy. Okej. A to są kumple Loyego. Tam. Aha, صور اخوان شايفين كيف؟ Dobra, idę panowie. Ma salama. على السلام صديق. Woda brudna, ale co mi ta? O. Ale zimniutka, a brudna, ale na łapie tutaj stąd wycieka, na łapie przefiltruję i będzie dobrze. Tutaj odpocznę, bo jestem totalnie zagotowany. Trzeba zweryfikować dzisiejsze plany, bo naprawdę ten upał daje mi się we znaki. Przeszedłem może 14 km, a jest już dobrze po 14, więc naprawdę tempo żółwia. No ale to też jest kwestia tego, że szlak jest tak dziwnie znakowany, bo próbuję iść po śladzie, to ten ślad różni się od tego znakowanego szlaku. Gdzieś, jeśli jest normalna droga, gdzieś jakaś szutrowa, no to ok, to wtedy nie ma problemu. Natomiast jeśli szlak gdzieś próbuje ominąć jakąś górę, czy ją trawersuje, to wtedy zaczynają się przeboje, nie? Bo tam
W zasadzie można powiedzieć, że ten przebieg szlaku to jest propozycja tylko przejścia, bo najczęściej ktoś wymyślił sobie po prostu, nie wiem, z czapki puszcza po prostu ten szlak gdzieś w takim miejscu, gdzie obok jest zupełnie przyjemna ścieżka, więc trzeba naprawdę wolniutko, żeby się nie zgubić. Dlatego ten upał powoduje, że co kilometr dosłownie robię sobie przerwę. No i tak to idzie, więc trzeba zweryfikować naprawdę poważnie, bo nie ma co się zajechać i w momencie, kiedy bym dostał jakiegoś udaru, no to dopiero będzie problem. Natomiast jutro i pojutrze widzę w prognozie temperatury powyżej 40 stopni, więc mam czas, nie muszę się spieszyć. Dzisiaj to do mnie dotarło w ogóle, że nie muszę się spieszyć. Jeśli przejdę 10 km dziennie czy 15, to też będzie dobrze i też zdążę, więc zobaczymy, jak będzie dalej. Zrobię tu krótki popas, no i powędruję dalej. Pewnie znowu coś mnie spotka przyjemnego. W miejscowościach jest ciekawie, bo w zasadzie każdy mnie zaczepia i gdy mówię, że idę Jordan Trail z Umkejs do Akaby, to nie za bardzo mnie rozumieją, bo nie mieści się to ludziom w głowie i próbują mi złapać stopa, żeby mnie do Akaby ktoś zabrał, więc czasem po prostu muszę uciekać. Także no fajnie się wędruje, tylko ten upał. Myślę, że się przyzwyczaję. Już jakby takie są chwile, gdzie zapominam o tym i po prostu jakoś się toczę. No. Także no zobaczymy. Jestem póki co dobrej myśli. Także na zdrowie, ogarniam się i lecę dalej. Assalama. Assalama.
Jak widać, krem przeciwsłoneczny mnie nie uratował. Moja twarz jest jak skwarka, a ja się zbliżam do następnej atrakcji na szlaku, miejscowość Pella. Pella, podobnie jak Gadara, między innymi należała do Decapolis, a życie tutaj było już podobno 8000 lat przed naszą erą. Więc normalnie powinienem tutaj być już jakieś 3-4 godziny temu i iść dalej, gdzieś tam po drodze znaleźć nocleg, ale no wyszło tak jak wyszło, w sensie szukanie drogi 2 razy czy 3 nawet, zgubiłem szlak, poszedłem za daleko, więc mam około 20 km w nogach, a jestem według szlaku około 15 km, więc już tutaj będę starał się znaleźć sobie nocleg. Jeśli uda mi się zwiedzić ruiny dzisiaj, to super, jeśli nie, to zrobię to jutro rano. No a generalnie cały czas mam takie poczucie, że muszę się do tego przyzwyczaić, że nie muszę się spieszyć, to jest niesamowite. I dzięki temu na przykład spotkałem dzisiaj właśnie przy źródle pasterza, z którym fajnie pogadaliśmy, to znaczy taka próba porozumiewania się, w sumie udana. Później on jeszcze grał na fleciku, ale niestety nie pozwolił, żeby to nagrać, więc później było spotkanie z kolejnym pasterzem i takie rzeczy po prostu umknęłyby mi, gdybym gonił, więc jestem bardzo szczęśliwy i to, że mogę właśnie takie chwile celebrować z innymi ludźmi, no jest to taka naprawdę wartość dodana, ogromna wartość, także kompletnie nie mam do siebie żalu, że idę wolno. Widać, jeszcze muszę się dużo nauczyć, jeśli chodzi o wędrowanie, te upały, no jednak to nie jest takie hop-siup. Także jeżeli dzisiaj już bym się nie odezwał, to widzimy się jutro, a nieustannie dziękuję Tobie za wsparcie i za to, że jesteś, za kolejny dzień, piękny dzień mimo wszystko wędrówki.
No, dla mnie dzień się jeszcze nie kończy. Nieoczekiwany zwrot akcji spowodował, że wylądowałem tutaj w tym miejscu. Po prostu zwiedzając ruiny Peli, zostałem zapytany, gdzie będę spał. Gdy powiedziałem, że będę spał w namiocie, ochroniarz powiedział, że absolutnie się na to nie zgadza, nie mogę spać w namiocie i znajdzie mi nocleg. I trwało to może 30 minut dobre, może dłużej. No i zostałem zaproszony tutaj, do tego domu. No niesamowite miejsce, chyba to salon jest. Tu przede mną kolacja, także no, kolacja królów, chciałoby się powiedzieć. Także naprawdę jestem wdzięczny, bo to jest coś, co w podróży no, niezbyt często się zdarza, a jest naprawdę czymś wyjątkowym. Także siedzę sobie tutaj, co prawda sam właściciel gdzieś pojechał, no a przede mną właśnie uczta. Także jestem naprawdę szczęśliwy, zaraz Ci to wszystko pokażę, zanim to zjem. No i tyle, no, dzień się kończy naprawdę cudownie. Oliwa z oliwek. Pomidory. Znowu mogę poćwiczyć jedzenie na styl arabski. Chlebek jako widelec. Także dziękuję jeszcze raz za wspólny dzień. Dobranoc. Witam w kolejnym dniu wędrówki. Woda w butelce jest po prostu gorąca. No, tutaj się rozbije dzisiaj. Rano tylko to gdzieś koło 5 podeszły psy. Zaczęły mnie obszczekiwać. Krowy idą, a tam psy się nade mną pastwią. No, miejsce mam takie średnie, ale tutaj wszystkie miejsca są średnie, po prostu zarzucone wszystko kamieniami. Ale i tak jestem wdzięczny, że i taki fragment szlaku mi się przydarzył.